Wybrany to nie jest przypadek, że dziś trafiłeś na ten film. Bóg chce zatrzymać cię właśnie w tym miejscu, na twoim łóżku. Nie dlatego, że jesteś słaby, ale dlatego, że On przygotowuje coś wielkiego. Kiedy ciało pragnie działać, a duch woła o odpoczynek, to znak, że niebo pracuje nad twoim przeznaczeniem. To czas, w którym Bóg zamyka cię w ciszy, abyś usłyszał Jego głos. Nie lekceważ tego sezonu. To nie lenistwo, to boska strategia. A jeśli spróbujesz uciec, możesz stracić to, co On już dla ciebie przygotował. Zostań ze mną, a odkryjesz prawdę, która może zmienić twoje życie. Przymusowe milczenie jest strategią Bożą. Wybrany, nie opuszczaj tego nagrania. Zostań ze mną do końca, ponieważ to słowo może zdefiniować na nowo kierunek twojego życia duchowego. To, co nazywasz pauzą, może być w rzeczywistości najjaśniejszym znakiem, że Bóg działa w twoim przeznaczeniu. Wielu odrzuca ten czas milczenia, myśląc, że to strata czasu, lenistwo albo kara. Ale prawda jest taka, że niebo działa inaczej niż logika ludzka. Kiedy Bóg decyduje, by położyć wybranego do odpoczynku, to dlatego, że ma plan, który wykracza daleko poza to, co twoje myśli mogą teraz pojąć. Przymusowe milczenie nie jest pustką, lecz pełne jest ukrytych znaczeń. To reset duchowy. Bóg potrzebuje odłączyć cię od pewnych hałasów, wpływów i rozproszeń, aby twój umysł znów słyszał jedynie Jego głos. To tak, jakby zamykał kurtyny świata, by otworzyć przed tobą niebo. To, co ludzie interpretują jako słabość, jest w rzeczywistości największym dowodem, że jesteś przygotowywany na coś większego. Zauważ, że gdy ciało zostaje zatrzymane w spoczynku, dusza zaczyna objawiać się intensywniej. Myśli, które wcześniej były tłumione przez pośpiech, stają się jasne. Uczucia, ukrywane przez lata, wypływają na powierzchnię. Bóg pozwala na to zanurzenie wewnętrzne, abyś zobaczył to, co było ukryte nawet przed tobą samym. To nie kara, to objawienie. On przemienia twoje łóżko w sekretne miejsce ołtarza, gdzie świat zewnętrzny nie ma dostępu, ale niebo się pochyla, by słuchać. To milczenie jest strategiczne, ponieważ walka, którą toczysz, nie jest widzialna. Są rzeczy, które mogą być zwyciężone tylko w odosobnieniu. Kiedy się zatrzymujesz, wydaje się, że nic się nie dzieje, ale w rzeczywistości jesteś repozycjonowany. Podczas gdy ty odpoczywasz, Bóg przesuwa elementy, zamyka cykle, przekierowuje połączenia, a nawet usuwa ludzi, którzy, gdyby pozostali na twojej drodze, mogliby zniszczyć twoje powołanie. Możesz myśleć, że jesteś sam, ale w rzeczywistości jesteś wyprowadzany z miejsc wystawienia, by zostać ukrytym w bezpiecznym schronieniu Jego obecności. Wybrany musi zrozumieć, że ten czas nie jest na narzekanie, ale na chłonięcie. To w ciszy łóżka Bóg mówi najgłośniej. On nie konkuruje z hałasem tłumów, nie walczy o twoją uwagę z codziennym zgiełkiem. On wybiera ciszę. To w takim środowisku szepcze tajemnice, udziela rozeznania i daje instrukcje, które mogą zmienić całą twoją drogę. Wielu, którzy dziś są autorytetami wiary, stało się silnymi tylko dlatego, że przyjęli czas przymusowego milczenia. Ważne jest też, aby zrozumieć, że to odosobnienie nie oznacza bierności duchowej. Wręcz przeciwnie, kiedy ciało odpoczywa, duch pracuje. Modlisz się inaczej, myślisz inaczej, zaczynasz dostrzegać wymiary, które wcześniej były niewidzialne. To tak, jakby niebo dostrajało twoje uszy duchowe, przygotowując cię do dostrzegania tego, czego inni nie widzą. Milczenie jest szkołą proroków, treningiem wojowników duchowych, laboratorium wybranych. Wielu buntuje się, gdy zostają wprowadzeni w ten czas, ale bunt tylko przedłuża proces. To, co miało być nauką, staje się ciężarem nie do zniesienia. Dlatego Bóg nalega, nie walcz z tym odosobnieniem. Nie widź łóżka jako więzienia, ale jako szkołę. Nie interpretuj ciszy jako opuszczenia, ale jako zaproszenie. Bo niebo przemawia, a tylko ten, kto milczy, jest w stanie usłyszeć. Na końcu zobaczysz, że każda minuta tego przymusowego milczenia była potrzebna. On niczego ci nie odbiera. On przygotowuje cię na coś większego. To w tym czasie przestajesz być prowadzony oczekiwaniami ludzi, a zaczynasz być kierowany wyłącznie głosem Boga. Posłuszeństwo w trwaniu na łóżku, gdy niebo nakazuje, będzie znakiem, który odróżni zwykłego wybranego od tego, który niesie autorytet.
Dlatego bądź uważny. Nie posłusz. Zostań ze mną do końca, ponieważ w następnych punktach zrozumiesz jeszcze bardziej, dlaczego Bóg chce cię na łóżku. To, co wydaje się słabością, jest w rzeczywistości jednym z największych dowodów miłości i troski Bożej nad twoim życiem. Łóżko jako miejsce uzdrowienia i objawienia. Wielu wierzy, że posłanie służy jedynie odpoczynkowi fizycznemu, ale wybrany musi zrozumieć, że istnieje głębszy poziom w tym miejscu. Kiedy Bóg prowadzi cię do łóżka, to nie tylko po to, byś odzyskał siły, ale by przeprowadzić duchowy proces uzdrowienia i objawienia, który nie wydarzyłby się w żadnych innych okolicznościach. Ciało może być ograniczone, ale duch się poszerza. To, co wygląda na zwykły odpoczynek, jest w rzeczywistości spotkaniem z medycyną nieba i tajemnicami, które objawiają się tylko w intymności. Uzdrowienie, którego Bóg dokonuje w tym miejscu, nie ogranicza się do fizyczności. Sięga dalej niż to, co widzą oczy. Ojciec zaczyna leczyć rany duszy, zabliźniać wspomnienia, uwalniać uwięzione emocje i odnawiać obszary, które uważałeś za stracone. Odpoczynek zmusza cię do zaprzestania ucieczki od samego siebie i do konfrontacji z tym, co było maskowane w codziennym pośpiechu. Wiele łez wylanych na poduszkę jest w rzeczywistości narzędziem oczyszczenia. Każda kropla spływająca z oczu wybranego ma wartość przed Bogiem, bo świadczy o tym, że serce jest oczyszczane, aby otrzymać nowe namaszczenie. W tym procesie sny odgrywają zasadniczą rolę. Kiedy ciało odpoczywa, duch wchodzi w wymiary niedostępne na jawie. Bóg mówi przez obrazy, symbole i wizje, które mogą wydawać się niezrozumiałe, ale niosą kody prorocze. Łóżko staje się ekranem, na którym Duch Święty wyświetla instrukcje na twoją drogę. Wielkie wybawienia przychodzą zapowiedziane w snach, a wielkie wskazówki są przekazywane właśnie wtedy, gdy leżysz. To szpital Boży, który staje się także salą objawień. Nie jest przypadkiem, że tak często prorocy w Biblii otrzymywali wizje podczas odpoczynku. Ten wzór wciąż trwa, bo Bóg wie, że właśnie w momencie, gdy nie masz kontroli, On może działać swobodnie. Łóżko symbolizuje poddanie. Leżąc, uznajesz swoją słabość. Bez sił stajesz się zależny, a ta zależność otwiera przestrzeń na nadprzyrodzone działanie. Ego milknie, ludzka kontrola ustępuje, a Duch Święty przejmuje prowadzenie. W tym miejscu objawia również ukryte prawdy o ludziach, środowiskach i wyborach. Zaczynasz wyraźnie dostrzegać, kto naprawdę jest przy tobie, a kto tylko zajmuje miejsce bez celu. Bóg obnaża intencje, pokazuje pułapki i odsłania ukryte możliwości. Wszystko to dzieje się, gdy poddajesz się odpoczynkowi, który wydawał się banalny, a staje się bramą objawienia. Łóżko przestaje być zwykłym meblem, a staje się miejscem świętym, punktem spotkania między ludzkim a boskim. Proces uzdrawiania jest intensywny, dotyka obszarów, które wolałbyś ukryć, ale trzeba pozwolić, by światło przeniknęło cienie duszy. Kiedy wybrany przyjmuje to leczenie, czuje inną, głębszą pokój. To nie brak problemów, ale obecność siły, która podtrzymuje w bólu. Serce staje się lżejsze, umysł jaśniejszy, a wizja szersza. Bóg nie marnuje ani jednej łzy, ani jednego westchnienia tego czasu. Wszystko służy kształtowaniu, odnowieniu i dopasowaniu cię do przeznaczenia. Dlatego nie lekceważ nocy, w których ciało nie może zasnąć, ale duch pozostaje niespokojny. Nie odrzucaj chwil, gdy czujesz ciężar i kruchość. Te odczucia są częścią niewidzialnego dzieła, które się dokonuje. To znak, że jesteś w trakcie duchowej naprawy. Wielu to ignoruje i próbuje wstać przed czasem, tracąc szansę na pełne uzdrowienie. Ale wybrany musi mieć wrażliwość, by rozpoznać, że każda sekunda tego stanu jest celowa. Objawienia, które przychodzą na łóżku, nie są po to, by karmić ciekawość, lecz by cię wyposażyć. Każdy szczegół, który Bóg pokazuje, ma przygotować twoją drogę, wzmocnić wiarę i skorygować trasę. On nie marnuje słów. Jeśli pokazuje, to dlatego, że będziesz tego potrzebował. Jeśli leczy, to dlatego, że coś wielkiego stoi przed tobą. Łóżko nie jest więc tylko odpoczynkiem, ale także treningiem. Na końcu zobaczysz, że ta faza była decydująca dla twojej przemiany, bo uzdrowienie otrzymane w pozycji leżącej nie jest kruche, lecz trwałe, a objawienie zdobyte w ciszy nie jest chaotyczne, lecz pewne. Bóg używa tego czasu,
by uczynić cię dojrzalszym, bardziej zrównoważonym i lepiej przygotowanym. Ten, kto przyjmie łóżko jako szpital duchowy, wychodzi z niego nie tylko zdrowy, lecz także pełen rozeznania. I to odróżnia zwykłego wybranego od tego, który niesie autorytet. Kiedy unieruchomienie jest ochroną przed niewidzialnymi bitwami, czy pomyślałeś kiedyś, że czasami fakt, iż leżysz, nie oznacza porażki, lecz ochronę? Wielu wybranych nie rozumie, że Bóg działa w strategiach, które wykraczają poza logikę ludzką. Człowiek patrzy na kogoś w łóżku i myśli, on jest słaby, bez sił, skończony. Ale w świecie duchowym rzeczywistość może być dokładnie odwrotna. Jesteś chroniony przed wojną, której teraz nie możesz stoczyć. Odpoczynek narzucony przez niebo jest jak niewidzialna tarcza, bariera ochronna przed wrogami, których jeszcze nawet nie zobaczyłeś. Trzeba zrozumieć, że nie wszystkie walki toczy się wprost. Niektóre można wygrać tylko na tyłach, kiedy sam Bóg decyduje się interweniować. Gdy nakazuje unieruchomienie, to dlatego, że wie, iż wróg przygotował śmiertelne zasadzki. Gdybyś był w ruchu, mógłbyś zostać trafiony. Ale leżąc, jesteś poza zasięgiem strzału. To tak jakby Pan mówił, odpocznij, bo ja sam będę walczył za ciebie. To klucz psychologiczny. Zrozumieć, że w chwili, gdy czujesz się najbardziej kruchy, jesteś w rzeczywistości najlepiej chroniony. Nie jest przypadkiem, że wiele ataków duchowych nasila się, gdy uparcie idziesz tam, gdzie Bóg kazał ci zatrzymać się. Ile razy czułeś, że wszystko się rozpada, gdy próbowałeś wstać przed czasem? To dowód, że unieruchomienie było środkiem bezpieczeństwa. Łóżko staje się niewidzialnym murem. Leżąc możesz czuć się słaby, ale wróg nie może przekroczyć bariery, którą ustanowił sam Bóg. To w tym miejscu pozornej słabości objawia się moc nieba w obronie wybranego. Ten czas, choć niewygodny, ukazuje, jak bardzo jesteś kochany. Bo gdyby Bóg pozwolił ci stanąć do pewnych bitew ze siłą, którą masz dziś, nie przetrwałbyś. On zna ciężar, jaki jesteś w stanie unieść, dlatego ogranicza ruch, aby chronić twoje życie. Musisz przyjąć tę prawdę. Być zatrzymanym z rozkazu Bożego jest bezpieczniejsze niż iść naprzód bez duchowej osłony. Podczas twojego odpoczynku w niewidzialnym świecie trwa intensywny ruch. Anioły są wysyłane, kajdany łamane, strzały odwracane, zasadzki rozbrajane. I wszystko to bez twojego wysiłku. Świat może oskarżać cię o bezczynność, ale w rzeczywistości jesteś chroniony w polu bitwy, którego nie widzisz. To właśnie tu wiara jest testowana. Ufać, że Bóg walczy za ciebie, gdy wszystko wydaje się zatrzymane. Wybrany uczy się w tym procesie zależności. Największym błędem byłoby uwierzyć, że może sam się podnieść i zmierzyć się z wrogiem własnymi siłami. Ta pycha zgubiła wielu, ale ten, kto rozumie dynamikę nieba, przyjmuje rozkaz pozostania w ciszy, nawet gdy ciało woła o ruch. Poddanie się w tym momencie jest dowodem duchowej dojrzałości. To uznanie, że walka nie należy do ciebie, lecz do Pana. Unieruchomienie służy także jako test cierpliwości. Bóg obserwuje, jak reagujesz, gdy nie masz kontroli. Będziesz szemrać, panikować, czy zaufać? Serce wybranego objawia się w tym miejscu. Łóżko staje się polem oceny. To tam mierzy się zaufanie, tam sprawdza się posłuszeństwo, tam objawia się, czy potrafisz odpocząć, wiedząc, że jesteś chroniony. Kiedy ten czas się kończy, widzisz, że niczego nie straciłeś. Przeciwnie, zyskałeś ochronę. Wychodzisz silniejszy, bardziej przygotowany, bardziej świadomy, że nie musisz walczyć wszystkimi bitwami własnymi rękoma. Nauczyłeś się odpoczywać w Bożej suwerenności. Ta świadomość wyzwala. Od tej chwili nie wchodzisz w wojnę, dopóki nie rozeznasz, czy niebo wydało rozkaz do walki. Odpoczynek nie jest więzieniem, lecz strategią. Nie jest opuszczeniem, lecz troską. Nie jest stratą czasu, lecz osłoną. Gdy leżysz, pamiętaj, wróg nie może przekroczyć tarczy, którą Pan podniósł nad twoim życiem. Ten czas pozornej bezczynności jest w rzeczywistości największym aktem ochrony, jaki niebo mogło ci dać. Czas łóżka to łono nowego od Boga. Wybrany musi zrozumieć, łóżko to nie tylko miejsce odpoczynku, ale także łono, w którym Bóg rodzi nowe. Gdy Pan decyduje się ciebie odizolować, to nie dlatego, że twoja misja się skończyła, ale dlatego, że zaczyna się nowa. To odosobnienie jest inkubacją duchową.
Tak jak ziarno musi być ukryte w ziemi, w ciemności i niewidoczne, by potem zakwitnąć pełnią życia, tak i ty musisz przejść czas anonimowości i ciszy, aby objawić to, co niebo już ogłosiło nad twoim życiem. Ten proces inkubacji może wydawać się niewygodny, ponieważ łono nie jest miejscem swobodnego ruchu, ale formowania. To przestrzeń ograniczona, gdzie odczuwa się granice, gdzie nie ma widoczności ani oklasków. Jednak właśnie tam dzieje się cud. W tym ukrytym środowisku Bóg porządkuje to, co jeszcze nie może być ujawnione. Nadaje kształt twojemu powołaniu, umacnia dary, ustawia cel i przygotowuje narodziny bardziej dojrzałej, spójnej i silniejszej wersji ciebie w duchu. Trzeba uruchomić istotny mechanizm psychologiczny. Zaakceptować, że bycie ukrytym nie oznacza bycia zapomnianym. Wielu rozpacza, bo nie są widziani, nie są uznawani, nie są na pierwszym planie. Ale pamiętaj, ziarno, które pojawia się zbyt wcześnie, umiera od słońca. Owoc zerwany przed czasem nie nakarmi nikogo. Bóg odkłada cię na łoże, aby ukształtować coś większego, a tego procesu nie da się przyspieszyć. Każdy dzień tego odosobnienia formuje cię w ciszy do przeznaczenia, którego świat jeszcze nie jest gotów zobaczyć. W tym miejscu inkubacji Duch Święty działa jak niebiańska położna, wkładając w ciebie projekty, o których nigdy nie marzyłeś, objawienia, których się nie spodziewałeś i strategie, które odmienią nie tylko twoje życie, ale i życie wielu zależnych od twojego posłuszeństwa. To tak, jakbyś był w ciąży z nowością od Boga. A każda ciąża wymaga czasu, cierpliwości, dyscypliny i ciszy. Łóżko w tym kontekście przestaje być symbolem słabości, a staje się symbolem duchowej płodności. Nie jesteś bezproduktywny, jesteś płodny. Nie jesteś zatrzymany, jesteś w trakcie rodzenia. To, co wydaje się bezczynnością, w rzeczywistości jest niewidzialnym przygotowaniem. Ta świadomość zmienia wszystko, bo zabiera ciężar presji, a daje pewność, że niebo działa nad czymś, co zostanie objawione we właściwym czasie. W tym środowisku inkubacji kształtuje się charakter. Bóg wykorzystuje ciszę, by korygować intencje, oczyszczać motywacje i usuwać nieczystości, które mogłyby zniszczyć przyszłość będącą w trakcie formowania. Nie stawia cię w świetle reflektorów, dopóki twoje serce nie będzie gotowe. To właśnie dlatego wielu nie znosi czekania i traci obietnice. Chcą narodzić się przed czasem. Ale wybrany, który rozumie wartość łona Boga, uczy się poddawać procesowi, nawet jeśli nie pojmuje wszystkich szczegółów. Ten czas budzi w tobie także nienasycony głód Bożej obecności. Ograniczenie fizyczne otwiera drogę do głębi duchowej. Odkrywasz, że nie potrzebujesz sceny, aby być widzianym. Musisz być tylko tam, gdzie chce niebo. Ta świadomość daje wolność, bo zdejmuje ciężar udowadniania czegokolwiek światu i skupia cię jedynie na tym, by podobać się Stwórcy. Kiedy kończy się okres inkubacji, narodziny są nieuniknione. Tak jak dziecko nie może pozostawać na zawsze w łonie, tak wybrany nie zostaje na łożu wiecznie. Przychodzi moment, w którym niebo wydaje rozkaz. Teraz jest czas, by narodzić się do nowego. I kiedy to się dzieje, nikt nie może tego powstrzymać. Wychodzisz z tego czasu silniejszy, mądrzejszy i wyposażony, gotowy, by objawić coś, co mogło powstać tylko w tym miejscu odosobnienia. Dlatego nie buntuj się przeciw czasowi spędzonemu w łóżku. Zobacz go jako przywilej. Jesteś w łonie ducha, formowany, by nieść coś, co naznaczy pokolenia. A gdy nadejdą narodziny, wszyscy zrozumieją, że cisza, ból i oczekiwanie były jedynie koniecznym procesem, aby cel zakwitł w pełni. Właściwy moment, by powstać i wypełnić przeznaczenie. Czas leżenia nigdy nie był ostateczny. Odpoczynek jest tymczasowy, inkubacja ma swój termin, a unieruchomienie istnieje tylko do momentu, aż nowe się uformuje. Każdy proces prowadzi do finału, chwili, w której Bóg wydaje rozkaz całkowicie odmieniający bieg twojego życia. Nadchodzi czas, gdy głos nieba rozbrzmiewa w twoim wnętrzu. Wstań i chodź. To słowo nie pochodzi z ludzkiego umysłu, nie jest powierzchowną motywacją, ale duchowym dekretem. Gdy Pan mówi, siły powracają, wizja się otwiera, a misja nabiera sensu. Posłuszeństwo w tym czasie odosobnienia
określa wielkość tego, co nadejdzie. Ten, kto pozostał w łóżku aż do końca Bożego rozkazu, kto wytrzymał ciszę, ból i oczekiwanie, wstaje odmieniony. Nie chodzi tylko o odzyskanie sił, ale o powstanie przemienione. To, co wcześniej było słabością, teraz staje się autorytetem. To, co wyglądało na opuszczenie, okazuje się strategią. Łóżko, które wydawało się więzieniem, staje się wspomniane jako ołtarz przemiany. Ten moment powstania jest także aktem przymierza. Jakby Bóg mówił: ja cię zachowałem, uleczyłem, ukryłem. Teraz wstań i wypełnij to, co ci powierzyłem. Nie da się wyjść z tego procesu takim samym. Wybrany, który powstaje po czasie inkubacji, niesie nowe namaszczenie, nadprzyrodzoną jasność i dojrzałość, która rodzi się tylko w tym, kto pozwolił się uformować. I tu jest przymierze. Jeśli Bóg zachował cię aż dotąd, jeśli podtrzymał twoje życie, gdy wydawało się, że nie ma już sił, jeśli uchronił cię przed bitwami, których nie mógłbyś wygrać, to teraz nadszedł czas, by przypieczętować to przymierze. Czas, by wyznać przed niebem i ziemią: Panie, nie zmarnuję tego procesu. Powstaję dziś zobowiązany żyć moim powołaniem bez względu na cenę. Łóżko mnie nie sparaliżowało, łóżko mnie przygotowało. Wychodzę z tego czasu jako narzędzie Twojego celu. To przymierze nie jest tylko modlitwą, to decyzja życiowa. To obietnica, że nie wrócisz do wygody, ale pójdziesz w odpowiedzialność za to, co zostało poczęte w ciszy. Powstanie jest także posłaniem. Bóg nie tylko podnosi cię z łoża, ale posyła cię do przeznaczenia. Każdy krok, który od tej chwili uczynisz, będzie naznaczony proroczą wagą. Ludzie zobaczą różnicę w twojej postawie, poczują autorytet w twoich słowach i zrozumieją, że nie mówisz już teorii, lecz doświadczeń zdobytych w obecności. To jest pieczęć wybranych. Nosić znaki procesu, które stały się bliznami zwycięstwa. A teraz mówię bezpośrednio do ciebie, wybrany, który dotrwałeś aż tutaj. Nie zmarnuj tego czasu, który Bóg ci powierzył. Jeśli cię odosobnił, to dlatego, że cię umiłował. Jeśli cię zachował, to dlatego, że cię wybrał. A jeśli dziś mówi, że nadchodzi czas, by się podnieść, to dlatego, że obietnica jest już gotowa do spełnienia. To, co wydawało się opóźnieniem, jest w rzeczywistości zegarem nieba wskazującym dokładny moment. Dlatego oto moje ostateczne wezwanie. Jeśli to słowo przemówiło do ciebie, jeśli zrozumiałeś, że łóżko było łonem nowego od Boga, ogłoś w komentarzach: powstaje w przymierzu z niebem. Podziel się tą wiadomością z kimś, kto musi ją usłyszeć. Zapisz się, aby nie przegapić tego, co Bóg jeszcze objawi tutaj, bo każde wideo jest kluczem do twojego przeznaczenia. Nie jesteś sam. Jesteśmy częścią pokolenia wybranych, którzy nauczyli się odpoczywać, czekać i we właściwym czasie powstawać z autorytetem. Dziś jest przełom. Dziś jest dzień, w którym przypieczętowujesz przymierze. Dziś jest dzień, w którym uznajesz: czas w łóżku nie był stratą, lecz przygotowaniem. Powstań w duchu, przygotuj się w wierze i idź w zwycięstwie, bo to, co Bóg począł w ciszy, teraz narodzi się na oczach wszystkich.